Wszyscy dobrze znamy historię przedstawioną nam przez kroniki. Mimo wielu podejść i dosyć mocnego siedzenia w temacie jako twórca kontentu okołogotikowego, nadal uważam fabułę kronik za wybitną jak na moda. Na łamach wielu materiałów, jakie przygotowałem o kronikach, często pada pytanie o kanon. O oryginalnej sadze nagrałem materiał, który biorąc pod uwagę ilość przychylnych komentarzy i łapek w górę bardzo wam się spodobał. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, a ja dobrze wiedziałem, iż będziecie prosić o podobny materiał, tym razem omawiający kanoniczny wybór gildii bohatera Kronik Myrtany. Problem z kanonem jest natomiast taki, że niezależnie od wyboru gildii, finał gry jest zawsze taki sam. Tak było w pierwszym i drugim Gotiku i tak jest w kronikach, jeśli weźmiemy pod uwagę teorię odnośnie tego, że Marvin to blizna. Jeśli nie ma materiału źródłowego w postaci książki, komiksu czy filmu, to ja sam osobiście kanon traktuję jako swego rodzaju logiczny scenariusz zachowań i wyborów bohatera danego tytułu. No bo na logikę, jeśli gra przykładowo opowiada o polowaniu na smoki, to raczej logiczne jest, że kanonem powinno być dołączenie do gildii, która w zabijaniu smoków się specjalizuje. Ale o samym wyborach w głównej sadze rozmawialiśmy w innym materiale. Jeśli jeszcze go nie widziałeś, to zapraszam do nadrobienia, bo wyszedł nie najgorzej. Tymczasem wracając do kronik. Podczas mojej ostatniej rozmowy z twórcami zapytałem ich o kanoniczność w kronikach i to odpowiedź jaką dostałem. Twórcy jasno dają nam do zrozumienia, że w ich tytule nie ma czegoś takiego jak kanon, a każdy z nas, ogrywając tytuł niejako, tworzy własny kanon poprzez obraną przez nas ścieżkę i wybory. W tym miejscu materiał powinien się skończyć, bo niejako odpowiedzieliśmy sobie na pytanie zadane w tytule. Ale tak jak w przypadku oryginalnej sagi, tak i tutaj możemy wysnuć teorię odnośnie kanonu. To też właśnie postaram się w dzisiejszym materiale zrobić, czyli utworzyć kanon wydarzeń Kronik Myrtany, a opierać się będę na swojej analizie i informacjach zaczerpniętych bezpośrednio z gry. Pokrótce przypomnijmy sobie wczesny etap rozgrywki, by mieć lepszy obraz sytuacji oraz tego, jakie wybory przed nami stoją. Nasz brat zostaje porwany, a my idąc za tropem odnajdujemy, że został on zawleczony do zamku. Wszyscy wokół mówią nam, iż samemu nic nie zdziałamy i najlepszą opcją byłoby dołączenie do którejś z gildii, która pomoże nam znaleźć brata. Gotik nauczył nas, że ścieżki rozwoju bohatera są 3, lecz kroniki ograniczyły się tylko do 2 wyborów. Wewnątrz murów znajdują się 2 organizacje zdolne przyjąć nas w swoje szeregi. I co ciekawe, obie posiadają spore zaplecze zasobów ludzkich i wpływów. Gildia kupiecka Araxos i Straż Miejska to wydawałoby się 2 zupełnie różne skupiska ludzkie. Ale po lepszym zapoznaniu się z zasadami i sposobem pracy obu tych ugrupowań możemy dojść do wniosku, że to praktycznie to samo, tylko że w innym opancerzeniu i z innymi motywacjami. Marvin po porwaniu brata musi dołączyć do jednego z ugrupowań, by dzięki pracy u nich zyskać przychylność i móc w zamian prosić o pomoc w poszukiwaniu zaginionego członka rodziny. Na myśl wielu, jeśli chodzi o kanon, od razu przychodzi Straż Miejska, no bo na logikę. Porwano nam brata i mamy trop sugerujący, że jest przetrzymywany gdzieś wewnątrz murów miasta. Straż jest od przestrzegania prawa i pomocy obywatelom, a tego właśnie potrzebuje Marvin, pomocy w odnalezieniu Jorna. Naturalnym jest, że najlepszą pomoc otrzymałby od przedstawicieli stróżów prawa, no bo tak przecież powinno być, prawda? Z drugiej strony natomiast Gildia Kupiecka prowadzi interesy w każdym zakątku miasta. Ma też swoich ludzi rozlokowanych niemalże we wszystkich dzielnicach, łącznie z dzielnicą biedy w porcie. By lepiej zrozumieć sytuację i bardziej utwierdzić się w prawidłowym wyborze, najpierw omówimy sobie przebieg pomocy otrzymanej od każdej z gildii. W tym celu użyjemy schematu Mądry Polak po szkodzie i przeanalizujemy nastawienie poszczególnych liderów ugrupowań do naszej prośby o pomoc, gdy już zgodzimy się do nich dołączyć. Zacznijmy od oczywistego wyboru, czyli straży. Marvin, dołączając do Straży Miejskiej, niejednokrotnie prosił Rodericha o pomoc w odnalezieniu brata. Za każdym razem w odpowiedzi słyszał to samo, że Roderich nie ma na tyle ludzi, by pozwolić sobie na wysyłanie ich na misje poszukiwawcze kogoś, kto nie jest nawet obywatelem miasta. Przez całą przygodę Roderich nie kiwnął nawet palcem, by pomóc Marvinowi. Nawet pod sam koniec rozgrywki, mając na uwadze wszystkie zasługi Marvina dla miasta i straży, nie postawił się za nim. Tylko pozwolił, by tłum ludzi go przekrzyczał i ugiął głowę, jednocześnie skazując Marvina na śmierć w Górniczej Dolinie. Zachowanie Rodericha mogło być przez wielu odebrane jako skandaliczne, bo przecież dobrze wiedział, po co w ogóle Marvin dołączył do straży, a ten mimo wszystko to bagatelizował i wysyłał Marvina na coraz to cięższe misje, totalnie ignorując prośbę bohatera o pomoc. Ja natomiast nie mam pretensji do zachowania przywódcy straży, ponieważ robił po prostu to, co uważał za słuszne. Roderich był typowym służbistą, który twardą ręką dowodził strażą. Jego stanowisko wymagało od niego inteligencji i chłodnej kalkulacji w podejmowaniu działań. Gdyby na każdą prośbę zatroskanego obywatela Roderich reagowałby uczuciowo i wysyłałby któregoś z ludzi do zbadania sytuacji, to po tygodniu takiej zabawy nie byłoby wolnej osoby, którą można by było przydzielić do posterunku czy nocnego patrolu. Marvinowi chodziło tylko i wyłącznie o znalezienie brata. Zupełnie nie zależało mu na wygodnym stołku w szeregach straży, a to było jedyne, co mógł zaoferować Roderich Marvinowi w zamian za jego ciężką pracę. Z drugiej strony zaś mamy Gildię Kupiecką Araxos, która sposobem pracy i profesjonalizmem nie ustępowała straży na krok.
Dla gildii najważniejszy był interes, poszerzanie wpływów i gromadzenie bogactwa, co nie zmienia faktu, że w ich szeregach panowała swego rodzaju rodzinna atmosfera. Nie zrozumcie mnie tu źle, bo ja sam kiedyś na rozmowie o pracy usłyszałem, że u nich panuje tak zwana rodzinna atmosfera. Z tym wyjątkiem, że w tej firmie ta atmosfera oznacza podpierdalanie się wzajemnie u kierownictwa. W gildii Araxos natomiast rodzinna atmosfera objawia się zachowaniem poszczególnych postaci do nas samych, a sama inicjacja przebiega w całkowicie inny sposób niż ta do bólu oficjalna przemowa Rodericha w straży. Ale nie mam zamiaru wam jej tutaj pokazywać. Wiem, że wielu widzów nigdy nie próbowało drogi Araxos, dlatego nie mam zamiaru wam psuć tej przyjemności. Doświadczy inicjacji Araxos na własnej skórze. To, co także wyróżnia gildię ponad straż, to nastawienie lidera do głównego bohatera. Bo tak jak Roderich to 100% służbista, czemu nie ma się dziwić, tak Lorenzo, mimo już stanowczy, opanowany i zasadniczy, tak gdy sytuacja tego wymaga, to potrafi okazać współczucie i empatię. Pięknie różnicę obu tych liderów widać na przykładzie, gdy mamy trop wskazujący, że nasz brat może być przetrzymywany na bagnach w tak zwanej przystani łotrów. Roderich w ogóle nam nie pomaga w jej odnalezieniu, robi to natomiast podwójny agent renegatów. Lorenzo natomiast dzięki swoim kontaktom na całej wyspie był w stanie zorganizować nam spotkanie z kimś, kto był w stanie zabrać nas w okolice wcześniej wspomnianej przystani łotrów. Dodatkowo tylko on w ogóle interesował się śledztwem i losem naszego brata. Podczas gdy Roderich jedyne co zrobił, to zapytał raptem raz czy dwa, jak tam nasze prywatne śledztwo. Aha, nie znalazłeś jeszcze brata. No okej, słuchaj młody, jest dla ciebie zadanie bojowe. Masz szukać niedoszłego zamachowca, bo skoro szukasz brata, to ty tego gościa też poszukaj. No dzięki, odmaszerować. Mając na uwadze to wszystko co powiedziałem, łatwo wywnioskować w kierunku której gildii kanonicznie Marvin zwróciłby się po pomoc. Straż miejska to sztywne rozkazy i przestrzeganie zasad. Araxos to natomiast coś, co tylko z pozoru wydaje się miejscem dla materialistów, myślących tylko o własnym tyłku. By prowadzić interesy, potrzebni są zaufanie i wierni ludzie. Lorenzo pod tym względem nie miał sobie równych, bo u jego boku byli ludzie zdolni za niego umrzeć. U Rodericha sprawa wyglądała zupełnie inaczej. Wystarczy przypomnieć sobie pamiętną misję ze standaryzacją uzbrojenia w straży. Gdzieś mam Rodericha i jego rozkazy. Jeśli będzie chciał, to niech wywali mnie na zbity pysk. Żegnam, panowie. Teraz w sumie na myśl przychodzi mi jeszcze jedna kwestia. Mianowicie ogrywając kroniki na Steamie, będziemy mieli do odblokowania takie osiągnięcie jak zmieniłem zdanie. Polega ono na niczym innym jak na zrobieniu wszystkich misji inicjacyjnych dla obu ugrupowań. I być może twórcy chcieli w ten sposób puścić subtelne oczko do graczy, by sprawdzili oni obie gildy pod względem tego, na jaką pomoc możemy od nich liczyć. Rekrutacja w straży to czysta clown fiesta, gdzie każe nam się walczyć z 3 gościami jednocześnie, by później w akompaniamencie tych 3 no-name'ów biegać z nimi wokół fosy zamkowej. W Araxos nie ma takiego cyrku, przechodzimy inicjację i gotowe, witamy w szeregach. Lorenzo jest konkretny i nie mydli Marvinowi oczu. Dobrze rozumie, jakie motywacje nim kierują i dzięki temu wie, że Marvin będzie przydatny dla gildii. Zamiast urządzać mu lekcje WF-u, od razu wpisuje Marvina na listę członków i zleca mu pierwsze zadanie, by bohater mógł zarobić swoje pierwsze pieniądze. Jednocześnie obiecuje, że poinformuje gońców o sytuacji, by mieli oni oczy szeroko otwarte. Dodatkowo mając na uwadze burzliwą przeszłość Marvina, o której sobie za niedługo porozmawiamy, to tym bardziej nie pasuje on jako ktoś w szeregach straży. Marvin ma skomplikowany charakter i równie skomplikowaną przeszłość. Jego dołączenie do straży byłoby czymś w postaci ukrywania prawdziwej twarzy i udawania kogoś, kim się nie jest. Za kanonicznym wyborem Araxos stoi jeszcze wiele rzeczy, m.in. słynna misja z kopalnią, w której poznajemy Bloodwyna. A jeśli wierzyć połączeniu fabuły kronik z oficjalną sagą, to kanonicznie byłoby spotkanie się tych dwóch panów. Bowiem to właśnie w misji od Araxos dostajemy za zadanie zbadanie sytuacji w kopalni, co w efekcie sprawia, że Bloodwyn trafia do kolonii karnej. Wcześniej wspominałem, że kroniki dają nam do wyboru tylko 2 gildie, co nie do końca jest prawdą, ponieważ mniej więcej w połowie rozgrywki dostajemy możliwość dołączenia do Gwardii Królewskiej. Wybór ten jest całkowicie opcjonalny, ale myślę, że Marvin kanonicznie powinien przystać na propozycję i dołączyć do szeregów gwardzistów. Argumentów nie trzeba tutaj przytaczać, bo to dosyć oczywiste. Marvin po zakończonym śledztwie i odnalezieniu martwego brata jedyne co chciał to uciec z tej przeklętej wyspy, która odebrała mu ostatniego przy życiu członka rodziny. Podczas rozmowy z wysłannikiem królewskim Marvin sam prosi o zabranie go ze sobą, gdy ten będzie opuszczał wyspę. Co ciekawe, Grayson nie okazuje wtedy żadnego zaskoczenia i od razu informuje Marvina o tym, że na kontynencie zyskano oficjalny tytuł i zostanie gwardzistą. A co z Wodnym Kręgiem, zapytacie? Przecież to też swego rodzaju gildia, do której możemy dołączyć. Ale w tym przypadku nie musimy nawet przeprowadzać analizy, mając na uwadze tylko moje wcześniejsze słowa a propos Gwardii Królewskiej. Wodny Krąg wymagał 2 rzeczy. Umycia pach w jeziorze Jaka woda dobra! i co ważniejsze, zapomnienia o swojej przeszłości. By dołączyć do Wodnego Kręgu trzeba było odejść z poprzedniej gildii, co kłóciłoby się z tym, co mówiłem a propos chęci ucieczki Marvina z Archolos. Zresztą na logikę, po co Marvin w ogóle miałby dołączać do kręgu? Nie wiązało się to z żadnymi korzyściami, ponadto jego brat zginął tylko dlatego, że był członkiem tej grupy. Finalnie sprawa kanoniczności z mojego punktu widzenia wygląda następująco. Marvin jako zagubiony chłopak postanawia dołączyć do Araxos, ponieważ gdy wykonywał misję dla obu
frakcję, to tylko gildia kupiecka poważnie podeszła do jego sytuacji i wykazała jakąkolwiek chęć pomocy. Mimo wszystko pomoc ze strony Araxos nie była wystarczająca, bo finalnie brata nie udaje się uratować. Załamany Marvin rezygnuje ze współpracy z Araxos, by dołączyć do Gwardii Królewskiej, która może być jego jedyną szansą na ucieczkę z wyspy. Koniec końców Marvin wplątuje się w intrygę, która ma na celu obalić lichwiarza i pozwolić mu na zemstę. Jednak długi pobyt w ruinach Wardal przypłaca tym, że przegapia ostatni statek, który mógł go uratować. I to tyle na dziś. Daj znać, co myślisz na temat mojej teorii odnośnie kanonów w kronikach. Być może ty widzisz to inaczej, jeśli tak, to podziel się swoją wizją kanonu w komentarzach. Jak zawsze zachęcam do zostawienia kciuka i śledzenia kanału, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Tymczasem ja się żegnam i do usłyszenia niebawem.